śniadanku. Ale zobaczcie, na stole nie ma żadnych jajeczek. Książki są, zeszyciki. Są książki. Zeszyciki. Czyżby zaczęliśmy się uczyć znowu? Nie. No my się cały czas uczymy. Ale chodzi o to, że mamy taki swój pakiecik. I Nasze śniadanko od dzisiaj przez 9 dni będzie wyglądało w sposób taki jak kosmonauci, tak? Pigułki, szejki, błonnik, tak? Białko Bardzo oczywiście. dobre. O smaku czekoladowym mamy. Jeszcze jest do wyboru waniliowe, ale my wolimy czekoladkę. Wolimy Tak? czekoladkę. I przez 9 dni po prostu oczyszczamy nasz organizm. Po co my to robimy? Po to, żeby się lepiej poczuć, tak? Tak, Żeby być ale- zdrowszym. Ale mówię, że podstawą jest aloes, który jest w I lodówce. jeszcze jest w lodówce aloes, który pijemy przez 9 dni masowo. Nie nagrywam. Dzień dobry kochani. Drugi dzień naszego projektu oczyszczanie naszego organizmu. Śniadanko tu mam na stole, zobaczcie. Woda. Aloesik. Aloesik, tak, też później tutaj, tu aloesik. Jak się czujesz? To ci nie narzekaj. Wczoraj pierwszy dzień minął, znaczy dzisiaj drugi dzień oczywiście. Ale to nie jest pierwszy raz, co robimy ten projekt, ale tym razem jest no, po dłuższej przerwie. Bo może z rok. No koło roku, no. No Naprawdę. rok mieliśmy przerwy. No, Słuchajcie, i tak ciężko i Ula, i ja, normalnie głowa zaczęła boleć. Tak mulmiło w żołądku, Uli się na wymioty zbierało. Czy głowa mnie bolała? Tak, Głowa mnie bardzo bolała. było nieprzyjemnie, ale przeżyliśmy. A to jest normalny efekt. To jest normalny efekt i to pokazuje, że organizm nasz po prostu zaczyna naprawdę reagować i no, toaleta, sikanie to było normalnie co 15-20 minut, tak? Także non stop było. Zobaczymy jak będzie dzisiaj, no ale śniadania czas zacząć. Trzymajcie się. Będę wam pokazywać, co będzie dalej. Ale wczoraj było ciężko. Dobrze, że mecz oglądałem, bo przynajmniej się psychicznie czymś zająłem. Na razie. Hej. W naszym trzecim dniu niejedzenia. Jak się pan dzisiaj czuje? Bez jedzenia, bez chlebeczka, A to my jeszcze nie jedli? bez obiadu, bez kolacji. No ale jak? No przecież pijemy cały czas. Tak, pijemy. My Nasze zdrowie. tak, pijemy cały czas aloes. Pora na aloesik. Ale dzisiaj jest trzeci dzień. Mhm. Dzisiaj możemy sobie coś zjeść, tak? Tak, no Także tak. pani coś zaplanowała. Ja zaplanowałam i tu zobaczcie, może ja to odwrócę. Tak, a to są, właśnie byłam w sklepie i zrobiłam zakupy na następne parę dni. Co będziemy jeść? Przede wszystkim sałata. Sałata. Mam nadzieję, że nam trochę na 2 dni starczy. Oczywiście ogórki. Do tego, słuchajcie, papryka. Do tego pomidorki. A gdzie ciasteczka? Ciasteczek nie będzie. To jest właśnie główny składnik. I do tego zrobimy może jakiś lekki sosik czosnkowy. Kochani, kolejny dzień.
i trzeba się zastanowić, co tu robić. Zobaczcie, ile tu śmieci mamy jeszcze do usunięcia. Ta buda, która tu się prawie że zawala. Trzeba by pomyśleć, co z nią zrobić, tak? Układać, przede wszystkim ten dach wzmocnić, na razie przynajmniej, żeby to się nie zawaliło, bo to ledwo się trzyma. Ale dobra, ja tu spróbuję teraz trochę poukładać, żeby można było do tego wejść. Tak. No zobaczymy. Zobaczycie za chwilę, co tu porobiłem. Na razie. Witamy w kolejnym dniu naszych prac. Mój pan się wziął dzisiaj za tą budę, tak? Bardzo dobra osłonka, słuchajcie. Która straszy. Do czegoś, do motorku gdzieś. Tak? Tak. Słuchajcie, zaraz. Weź sobie Mikrofonik. mikrofonik bliżej. No. I tak Poczekaj, przejdę tutaj. powoli zaczyna mnie głowa boleć, a z tego, że wylało się tu parę flaszek soku jabłkowego i jakiegoś innego i no, tu musiałem, słuchajcie, dobrze, że mamy, słuchajcie, materiału różnego pod dostatkiem, czyli taka podpora. Musiałem tu, bo tu już się osuwało ten dach. Tam widzicie z przodu belka już też ledwo co wisi. Też trzeba będzie podłożyć. Tam jeszcze mam jeden taki sztompel. Ale ja bym chciała powiedzieć, dlaczego ty taki jesteś power dzisiaj? Ja dostałem powera, bo sobie wczoraj nic nie jadłem. A dzisiaj? Dzisiaj jeszcze też nic nie jadłem. Znaczy było śniadanie kosmonautów. Słuchajcie, widzieliście w takim krótkim szorcie, co my tam śniadanko jakie zażywamy. I teraz przez następne jeszcze 8 dni będziemy tak właśnie się odżywiać. Ale naprawdę, najpierw sobie poleżałem trochę na leżaczku, nie dawało mi to spokoju, za bardzo spokojne to było. No to wziąłem psa, pojechałem nad rzeczkę, pogoniliśmy z pieskiem. No i przyszłem i mówię, no coś trzeba robić, no nie wiem, no, ale tak zawsze było, zawsze. Za każdym razem, co my klina robili, to zawsze było ten pierwszy dzień ciężki, ale tak, oczyszczanie. Ja bym to nie wiedział. No. Pierwszy dzień, czasami drugi dzień też jeszcze jest ciężki, ale później, trzeci dzień to już jest energia, to już człowiek zaczyna inaczej funkcjonować, także Energia rozpiera. polecam każdemu, kto Nawet ma, po 60. nawet po 60 oczywiście, Nie po setce. kto czuje, że po prostu Pada jest siła. taki bezsilny, nie chce mu się nic, co chwilę się spać chce, tak? Słuchajcie, to są pierwsze oznaki, że człowiek jest przede wszystkim przeżarty, a po drugie bardzo często, że człowiek jest zanieczyszczony, zakwaszony, tak? Jelita po prostu źle pracują. Materiały bym powiedział odżywcze są źle wchłaniane przez nasz organizm, przez nasze jelita. Dlatego od czasu do czasu my to robiliśmy zawsze 2-3 razy do roku, ale teraz przez ten sprzedanie domu, przeprowadzka, no rok czasu mieliśmy pauzę. Dlatego wczorajszy dzień był trudny. Był ciężki, był bolący, głowa bolała, zbierało się na nieprzyjemności, na wymioty lekkie, tak? Ale przeżyliśmy i dzisiaj, słuchajcie, no dajemy dalej. Co to w tych flaszkach macie? Soki, mówię, to są soki. Słuchajcie, tu są w tych flaszkach są soki jabłkowe Jak już na najprawdopodobniej. razie policzyłem, to jest 250 flaszek.
A jeszcze tam Widzę, leżą. tu jest tak, bo to jest na tych, są soki jakieś, mówię, cytrynowe, soki jabłkowo-pomarańczowo-brzoskwiniowe jakieś. Marakuja. Marakuja, o tak, no. To jest nasze ulubione, może spróbujemy, tak? Cytrynowo-brzoskwiniowy. Tak, brzoskwiniowy. Tak, tu jest taki, widzicie, na tych butelkach, także może otworzysz i spróbujesz. Nie, nie no, to jest oryginalnie zamknięte, no to Tak. słuchajcie, no najwyżej przejdzie w wino, No, tak? Ale ja tego nie chcę dotykać. a nie, To nie, nie, pójdzie w kanał. tak to muszę wszystko wylać tutaj, bo to jest słodkie. Tutaj słuchajcie, mamy Co? pompka. To takie znalezisko. Patrzcie, jakie tu są same znaleziska. Działa? Nie, ale trzeba by ten tłoczek wymienić albo nasmarować i by działała. No widzicie? Komu? Silnik, pokaż Patrzcie. silnik z tylnym kołem. Tu mamy cały silnik do motorynki. Bagażnik. Zobaczcie, jakie znalezisko. Bagażnik do motorynki również. Szybko, A tu jest reszta tej motory. szybko dawajcie znać, jeżeli komuś by to się przydało, bo to pójdzie wszystko na szrot. Także my tutaj mamy takie Motorynka rzeczy. jest, Jest tam jeszcze, słuchajcie, cała części, w osłonki. częściach, tak? W częściach Tak. właściwie jakaś motorynka. Takie są znaleziska tutaj. Nie wiem co to za model, ale słuchajcie, są różnego rodzaju części. Części zamienne, Czasami- tak? Czasami do tych starych modeli już nie ma części, a tu jeszcze zobaczcie, to Zobaczcie. jeszcze można zużyć. Bo to jest plastik, tak? To nie jest wiadomo do czego. są takie plastiki w kolorze. Ta przednia osłona tutaj razem z lampą, wszystko jest. No, także można by było, jak ktoś jest jakiś amatorem, mogłoby było złożyć. Tak. Mamy jeszcze tu taką jakby też u góry antyczną lampę, chociaż z nową żarówką. Tak, jakiś rower. No, Ale kula kabel ucięła, słuchajcie, także nic z tego nie wiem. nie, nie. Jest rower, tak? Nawet jakieś dobre opony, tak? No rower wyczyścić, wymalować, nasmarować, jeździ. No, fajnie. Nie no, żartuję. Żartujemy, to To jest jest- wszystko idzie na szrot, to jest ale, bo to już bardzo długo tu stoi, leży, no i a jakieś właśnie nie wiadomo do czego opony. Także zobaczymy jeszcze, zobaczycie właściwie. My zobaczymy i wy zobaczycie, co tu jeszcze jest Ale my to schowane. My to wystawimy przed dom, zobaczycie, że to pójdzie. My to właśnie wystawimy przed wystawkę, bo tu musimy wystawić. Co u nas tutaj 2 razy w tygodniu jeżdżą złomiarze, także dla nich to chyba będzie dobry taki smakołyk, żeby to zabrać szybko. No bo tutaj co 2 razy w tygodniu, tak? Także nie ma z tym problemu ze złomem. No ale jeszcze no, tu jest taki Zobaczcie, mata, nie belka w ogóle zżarta nie ma, w ogóle tutaj zaczepu. Jest podstawiona właściwie, nic się tak, nie stanie, mhm. ale to jak gdyby to tak potrząść, to spadnie. Tak, dlatego tutaj trzeba było ten filar tutaj podstawić, żeby nam na głowę to nie spadło. I tak, tu jeszcze, no, Piotruś wyjął to wszystko, te butelki. A nie wiadomo, co pod tymi plandykami jest i jeszcze coś później, tak? Jeszcze jak to wystawimy. Zobaczycie, mówię, zobaczycie sami, co jeszcze kryją, jakie skarby się tu kryją w tej szopie, bo nigdy nie wiadomo, moi drodzy, Jest co. dużo śmieci. No, a wiadomo, śmieci, tak, tak, tylko się po prostu. Czasami są jakieś bo nigdy nie wiadomo, co ta osoba, Ale która tutaj. trzeba do jakiegoś motoroweru, chociaż nie to są zjechane. No nie wiadomo. Te motorniki to nie są inne. Zobaczymy, co tu jest jeszcze. A przede wszystkim trzeba to wyjąć, Tak, to trzeba wyczyścić. wyczyścić. Żeby można było wchodzić. Tu jest jeszcze, słuchajcie, okno. Nam brakowało okna, a tu okno stoi. I to takie jeszcze Na to drugie, trzeba będzie kontener zamówić. Na te Tak. okna, na drzwi, na na te drzwi, wszystko. na te Ale- linoleum, co tam jest. Ale słuchajcie, pod spodem się kryje okno, takie już bardziej, tego nie widać, widzicie? Antyczne, tak Nie. zwane butelkowe, tak? Szkło tam pod spodem jest. Butelkowe szkło, także No. takiego już tak za bardzo nie robią.
No szybę można było zużyć. Szyba jest naprawdę, może by była w cenie. Szyba ornamentowa. Tak, bo tak już takich szyb nie robią. Za bardzo tutaj nie widać tego. Widać, widać. Z drugiej strony, tak widzicie, przebija przez tą szybę, takich już nie robią. To już było tutaj bardzo popularne w latach, powiedziałabym, 70. w Niemczech. Takie szyby, teraz już tych szyb nie robią. Do łazienki. Tak, no do łazienki może by się komuś przydała. No i tak wygląda tutaj. Mamy. Zaproszę Cię, jak będzie wszystko poukładane. Zobaczymy, jaki efekt końcowy jest z tego Na będzie. razie Pani dajcie pracować. Idziemy A dalej. nie, ja muszę sneka wypić, nie? Tak jest, jeszcze Ja mamy. muszę iść wypić sneka, słuchajcie. Zaraz Wam pokażę, co to jest snek. Zobaczcie, tak wygląda nasz snek. A to jest Forever Fiber. Tak? Słabo widać. Może tutaj na Forever Fiber. Daj to troszeczkę tu bliżej. Tak to wygląda. Prawie przeźroczysty napój. Smakuje prawie jak kotlet. Nie żartuję. A nic to nie smakuje. Na nic nie smakuje, nie może. Takie byle co. Ale bardzo dobre. Bo ci widać. Nie zawsze to co dobre to smakuje, nie? Znaczy zdrowe. No dobre i zdrowe, tak jest. No, bo przede wszystkim to, No. co zazwyczaj jest tak, że to, co jest dobre, to jest niezdrowe. Ale właśnie między posiłkami pijemy coś takiego raz dziennie. Można to wypić do południa, można to wypić po południu. Obojętnie. Ale jak może ktoś chce, to może nawet 2 razy dziennie pić, jeżeli sobie. Bo zawsze można, słuchajcie, taki błonnik kupić u nas w sklepie. Okej. Zapas butelek jest. Nie żartuję. Jest tego śmiało koło 300. Dobra. Tyle wysprzątałem już. Zobaczcie, mam tutaj krawężniki. Tu jest już 11, tam jest też jeszcze około 10. Tam z przodu jeszcze są jakieś. No i muszę ten syf, który tu już zgarnąłem usunąć i te krawężniki tutaj na razie dam, bo te krawężniki będą wykorzystane. Później będzie to tutaj, te królicze klatki wywalone, no i później ten dach, zobaczcie, ten dach jest tragiczny. Dach jest tragiczny. Ale tu jest fajna wylewka. Słuchajcie, ja mam pomysł na tą budę. Oczywiście to będzie zrobione od nowa. Porządny holc się kupi, porządne drewno. Zrobimy nową konstrukcję, dach i tu będzie przed naszym stawkiem fajna taka szopa do grillowania, słuchajcie. Już to widzę. Ale kiedy? Kiedy to będzie? No tak, odkrywamy kolejne skarby. Tutaj. Cały czas jest coś tam znajdywane, jakieś stare drzewa. Tutaj mamy, zobaczcie, do tej pory jakieś części zamienne do Jeszcze jedna butelka. do tego jakiegoś komarka, czy nie wiem co, jakieś stare walkie-talkie, coś tam znalezione też zostały. Stare jakieś kombinerki, których mówię wcześniej, tutaj jeszcze tych narzędzi było o wiele jeszcze więcej, gdzie zostały już częściowo wyrzucone dla złomiarza. A teraz Było pełno. tego tutaj było pełno. To już jest trochę, jakby powiedziałabym, przebrane. Ale największym problemem będą te zardzewiałe puszki z farbami, nie wiadomo z czym, czy z jakimiś innymi rzeczami chemicznymi, które... Trzeba będzie to wywieźć do recyklingu. Tak, no bo to są takie specjalne, tak? Tego się nigdzie
nie idzie tego wynieść. No i tak, jakieś kolejne butelki, widzicie, cały czas coś. I tutaj to jest to wszystko, to drewno zostało przegnite. A tu już Piotruś po części trochę ustawia te krawężniki. Takie. A, to jest klapka od dołu tam. Piotruś cały czas tam jak coś znajduje. Kompletuje sobie motorynkę. Kompletuje sobie motorynkę, tak, części zamienne do motorynki. Słuchajcie, bo tu są widać były dwie motorynki i ktoś tutaj spróbował złożyć jedną z tego, tak? No ale jak do tej pory złota nie znaleźliśmy. Nie. Raczej tu złota nie znajdę. Żadnego skarbu. Skarb to jedynie ta co trzyma telefon. Tutaj skarbu, słuchajcie, nie znajdziemy. Ale patrzcie, zobaczcie. O, się może przydać. Znaczy to jest, Zawias. to są takie rzeczy, że no, dla tych osób, które no, zajmują się złomem, no to są skarby. Tak, bo oni z tego się utrzymują. Ale są też ludzie, co lubią stare rzeczy. No. Tak, no są tutaj. No, powiedziałabym, Patrzcie. No to. Już mi nikt nie powie, że to nie są skarby. co tam ma? Piłki. Znaczy te blaty do... Nowe jeszcze? No tak, no zamknięte jeszcze ten... Nowe Czekaj, blaty. to się tak odkręca. Tak jakoś, o. Są do takiej sztyjzegę, nie? No, to ma do maszyny, tak. Są jeszcze całe, nieotwarte. No widzicie, niewykorzystane. Tutaj można powiedzieć, że wcześniej, no jak ja tu jeszcze wcześniej weszłam i po prostu patrzyłam na te niektóre rzeczy, no to były, powiem, bardzo dobre rzeczy, takie markowe powiedziałabym, kupione, sprzęt, różne śrubokręty, kombinerki i tak dalej, dobrych firm. No ale to się już nie da, powiedziała, wykorzystać, bo to wszystko zostało zardzewiałe, no i trzeba było wyrzucić, ale naprawdę były dobrych firm. Pokupowane czy wzięte, nie wiem. Dobra. Ja. No, myślałem, że pusty ten bagażnik jest, a tu zobaczcie, hełm, rękawice w środku jeszcze widać, kamizelka. Widzicie, jakie skarby? Jednak skarby. Jednak skarby. Zobaczcie. Nie dla nas, ale może Nie ktoś by chciał. Takie skarby, a widzicie, kask i wszystko. Zrobione jest trochę jako tako porządek. No, Tutaj widzicie, jest multum części zamiennych do rollera. Jeszcze czy dobrze mówię, bo tak się nazywa No. roller. roller po niemiecku, motorynka po polsku. Aha, chyba. okej. Chyba, bo nie wiem jak teraz Tak, no. mówią na to. Tak, tak. Tutaj zobaczcie, jeszcze jest, Skuterek. No. ale tu jest jeszcze jakiś akumulator i taki sprzęt, który się daje żeby Elektryczny pastuch się to nazywa. aha, no tak, elektryczny pastuch do zwierząt. Tak. Chociaż nie wiem, on tutaj nie miał zwierząt, ale sobie wziął takiego pastucha widocznie od kogoś. I tak to wygląda. Słuchajcie, takie to wygląda po kilku godzinach, tak? Po prostu tutaj trochę uporządkowania, podparcia tych wszystkich podpór, żeby to nie spadło na głowę. Ta motorynka. Te krawężniki są ustawione z tej strony, bo one były poprzednio z tamtej strony i one były takim swoim ciężarem, po prostu rozwaliły to wszystko, że to się załamało. A te krawężniki tutaj, one są bardzo ciężkie. Jeden chyba waży około 40 kg. Z tego, co Piotruś mówił, no nie są lekkie, ale je tu upchaliśmy. No i mamy jeszcze właśnie kupę śmieci,
kupę, można powiedzieć, śmieci i no takich rzeczy, takich, które po prostu nie można do jakiegoś tak sobie wyrzucić zwykłego śmietnika, tylko to są specjalne śmieci, takie właśnie jak puszki po lakierach, puszki po farbach, czasami są puszki. Tam jeszcze, jak widzicie, taki stoi niebieski baniaczek. To jest ten baniaczek, tam cały jest jakiegoś oleju, tak? Jakiś czysty olej, nie wiem, silnikowy czy jakiś inny, czysty, nie wiadomo jaka marka. No ale jeszcze też trzeba będzie coś z tym zrobić. No a tam z tyłu moje drewno. Niedaleko nas. Ale Tinka musi poszaleć. Nie no, fajnie tutaj, fajnie. Zobaczcie nasze dwie góry. Znaczy tu jest nasza, blisko nas. A tam jest jeszcze jedna. Jak się tam jest coś, tam kiedyś chcieliśmy dom kupić koło tamtej góry. No, kto by pomyślał, że my w końcu kupimy koło takiej góry dom. Najpierw my chcieli kupić tam dom, a teraz my kupili tu dom. Tak. No i właśnie, to było takie moje afirmacje źle wypowiedziane. Ula chciała mieszkać w górach. No ale mieszkasz w górach, patrz jakie No. góry są fajne, zobacz. To są pagórki, a nie Tak, góry. pagórki, to są góry. To są Ale ja góry. nie chciałam do takich białych gór mieszkać. A tam. Nie chciała. Nie chciała. Ale dostała. No czasami tak jest, los daje to co chce. Okay. Mamy dzisiaj 30 stopni w cieniu, więc Piotruś trochę po robocie, którą tam gdzieś coś tam zrobił. 4. dzień klina. 4. dzień detoksu, właśnie oczyszczenia. I co robimy? Biedne ryby. Co tam, Tina, chcesz z panem razem? Ale na dole jest zimniejsza woda. Ale fajnie. Troszkę wymulimy tutaj. Nie rób tym rybom takiego tam. To była ryba przy mnie. No, ryba się wystraszyła. Co to za wieloryb wpadł? A, jest fajnie. Pies też pływa. Możesz ja więcej troszeczkę wziąć do wody. Chodź, płyń. No. Tina, chodź. Tina woli nie, ale ja wskakuję. Tina tylko zagląda. Gdzie jest pan? Chcesz iść z panem do wody? Tina. No. Idź z panem do wody, idź. Chodź już, chodź na materac, chodź. Nie będziemy cię wrzucać, chodź. Wystarczy. Ale fajna woda. Chodź, Tina, chodź. Chodź tutaj, Tina, chodź. Tak, filtr dobry zrobić. Nie bardziej szybko. Myślę, że będziesz miał piękną skórę dzisiaj No. po tych glonach. Wytrzep nogawki, żeby czasami ci jakaś rybka nie wpadła. Rybka jak rybka, ale jak jakiś robal. Raków tu nie mamy, poza tym jednym, co idzie. Chodź. Teraz tak.
A teraz słoneczko. O, jak na urlopie. Tylko trzeba tutaj trochę widoki zmienić, żeby było ładniejsze. No ładnie musi być zrobione, no czyściej musi być, nie Pineczka? Czekaj, Pinka też już w naszym stawku. Patrz jakie oceka tu ma. Kurde, na samej wardze. Chodź, popatrz. Filmuj. Patrz. Patrzcie, jakie dużego ceka. Na samej wardze. Aha. Trzeba pencetą wziąć. Operacja cek. Operacja kleszcz. Tak, Ale, kleszcz. ale na żarty. Zobaczcie, no nasz pies był gdzieś tam. I tu w samym tym, no. Tam Wyciągnąć? go. Tak. No a teraz trzeba zdezynfekować. No. Się Chodź, cieszy, chodź że tu. już nie ma. Chodź tu. Chodź tu. Tina, chodź tu. Zobaczcie, jaki duży. Zobaczcie, Jeszcze się rusza. jeszcze się rusza. Chodź tu, Tina. Daj mi aloes. Chodź tu do mnie. Chodź tu do mnie, powiedziałem. Chodź tu do mnie. Jest. To musiałam, żeby wykorzystać ten aloes, co mamy do Tak. końca, po prostu musiałam opakowanie jeszcze rozciąć, żeby Stój. i żeby to zdezynfekować. Tak. No bo jak wiadomo, aloes ma takie właściwości Antybakteryjne. antybakteryjne, no i dobrze działa. Przeciwgrzybiczne. No i ty też możesz się posmarować tym na twarzy, na słońce, żeby ci się... No jeżeli mówię, ktoś ma właśnie opryszczkę czy cokolwiek, taki aloes jest po prostu najlepszy. Tak. No i przede wszystkim na oparzenia, tak jak jest w tej chwili taka pogoda, 30 stopni, no to niezastąpione właśnie produkty aloes i drugi jest taki Chodź. spray ziołowy, 12 ziół, First, który naprawdę jest rewelacyjny przy oparzeniach słonecznych. Także jeżeli ktoś jeszcze nie widział tych produktów, wejdźcie na nasz sklepik i tam możecie zobaczyć wszystkie produkty, jakie są. No i jeżeli będziecie mieć pytania, tak, gdzie do czego stosować, zapytajcie nas. Tak. A Osobiście. link do sklepu jest pod filmikiem. Także nie zapomnijcie, jeżeli właśnie wasze dzieci mają jakieś kleszcze, Korzystajcie, słuchajcie, korzystajcie z tego, co jest dobre. tak, co dała nam natura. Tak.